Siema, tu Wahacz. Nissan Juke to ciekawie wyglądający, jak go sam producent określa, coupé crossover. Model ten występuje również z napędem hybrydowym, przy czym nie jest to e-Power znane z innych modeli Nissana, a odmienne rozwiązanie. Sprawdźmy, jak wypada ta hybryda i Juke ogólnie. Prezentowany na tym filmie Juke pojawił się na rynku w 2019 roku jako następca popularnej, ale też bardzo specyficznej z wyglądu pierwszej generacji tego modelu. Nowe wcielenie zachowało ducha poprzednika, ale jest jednak bardziej standardowo zaprojektowanym samochodem i też moim zdaniem bardzo ładnym, bo z dynamiczną linią boczną faktycznie można pokusić się o użycie słowa coupé, a z każdej strony jest w przypadku tego modelu na czym zawiesić oko. Do jazdy dostałem najefektowniejszą z wyglądu wersję N-Design, gdzie pojawiają się srebrne wstawki na zderzakach i felgi mające 19 cali, które w wariancie hybrydowym mają bardziej zabudowany wzór aero. W N-Design obecne jest też bez dopłat dwukolorowe nadwozie, w innych odmianach kosztuje ono 4750 zł ekstra. Samochód w ostatnim czasie przeszedł bardzo dyskretny lifting, który wprowadził nowe logo z białymi napisami. Pod maską z kolei znalazła się wspominana hybryda, która nie była dostępna na samym początku istnienia Juke'a drugiej generacji, tylko pojawiła się w sprzedaży w 2022 roku i jest to zarazem najmocniejsze wcielenie tego modelu, ponieważ dostępna od początku trzycylindrowa benzyna 1.0 DIGT oferowała 114 koni mechanicznych. Wersja hybrydowa oparta jest za to o wolno ssącą jednostkę benzynową 1.6 rozwijającą 94 konie mechaniczne, którą wspiera silnik elektryczny generujący 49 koni, a całość ma ich 143. Pracą układu zawiaduje zautomatyzowana skrzynia Smart Multimodel, która pozwala jechać wyłącznie w trybie elektrycznym, ale gdy zachodzi taka potrzeba, to zaprzęga też silnik spalinowy do bezpośredniego napędzania kół. Generalnie kombinacje są różne i to, co się dzieje, śledzić można na zegarach. Mamy tutaj zatem do czynienia z innym podejściem niż w układach e-Power z pozostałych modeli Nissana, czyli Qashqai'a i X-Traila, i w przypadku Juke'a rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z Renault. Jak na hybrydę przystało, najwięcej korzyści wyciągnąć można z niej w mieście i faktycznie jeżdżąc po Warszawie zauważyłem, że zazwyczaj ruszając spod świateł do około 40-50 km na godzinę robiłem to wyłącznie w trybie elektrycznym, nawet gdy start był całkiem żwawy, i takie zachowanie wypada zdecydowanie na plus, bo po pierwsze mamy idealną płynność, a po drugie auto nie zużywa w tym wymagającym momencie paliwa. Później podczas jazdy układ w Juke'u zachowywał się standardowo, to znaczy komputer sam włączał i wyłączał silnik benzynowy w zależności od potrzeb, ale jedna rzecz w jego działaniu mi się nie spodobała, to znaczy częste odpalanie na dosyć krótki okres benzyny, aby podładować akumulatory i trzymanie jej wtedy na stałych, podwyższonych obrotach. Nie miało to nieraz powiązanie ze stopniem wciskania gazu, ani przesadnie niskim poziomem naładowania akumulatorów, bo on z grubsza trzymany jest cały czas w okolicach 50%. Po prostu silnik się włączał, pracował kilkanaście sekund, będąc wyraźnie słyszalny, i się wyłączał. Przerywanie okresów bezgłośnej jazdy w ten sposób jest mało przyjemne akustycznie i wolałbym, aby układ hybrydowy z mniejszą częstotliwością przełączał tryby pracy, bo jego obecne zachowanie trochę mnie irytowało podczas jazdy miejskiej. Pod kątem spalania hybryda w Warszawie uzyskiwała różne wyniki, bo zdarzały się i solidne okolice 4,5 litra i czasami już mniej imponujące 6 litrów przy zbliżonych warunkach i stylu jazdy, co jest dosyć dziwne. Za to elastyczność i żwawość reakcji przy niskich prędkościach dzięki wsparciu elektryka wypada naprawdę dobrze i ten aspekt oceniam jednoznacznie pozytywnie. Przy wyższych prędkościach więcej już silnik spalinowy musi brać na siebie i tak wygląda w hybrydowym Juke'u przyspieszenie od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Poza miastem dynamika hybrydy jest wystarczająca, aby bezpiecznie podróżować w każdych warunkach i Juke wyraźnie słabnąć zaczynał dopiero powyżej 120 km na godzinę, przy czym nawet jadąc wolniej nie ma co tutaj liczyć na jakieś sportowe, ostre zachowanie podczas przyspieszania. Przy wysokich prędkościach wstępna reakcja silnika elektrycznego jest bardzo delikatna, a na wkroczenie do akcji benzyny trzeba czasami chwilę poczekać, jednak ta chwila jest na tyle krótka, aby nie przeszkadzało mi to podczas jazdy, a też praca układu również w takich warunkach zapewnia bardzo dobrą
dobrą płynność i brak szarpanych reakcji. Analizując suche liczby, warto jeszcze wspomnieć, że pomimo papierowej wyraźnie większej mocy, hybryda w moich testach przyspieszenia była od 1.0 DIGT szybsza o 1 sekundę, zatem różnice są z grubsza pomijalne i Juke generalnie nie jest propozycją dla fanów szybkich samochodów. Jeśli chodzi z kolei o spalanie, to hybryda na zwykłych drogach poza miastem zużywała mi 4,5-5 litrów na 100 km, na ekspresówkach były to okolice 6,5 litra, a na autostradach 8 litrów, czyli około pół litra, litr mniej niż zwykła benzyna. Więcej za to ugrać można w mieście, bo tam względem 1.0 DIGT bohater tego filmu uzyskiwał o około 1,5-3 litry mniejsze wyniki. Jeszcze wspomnę, że jadąc szybciej, efekt trzymania silnika na wyższych obrotach jest mniej obecny, bo wtedy benzyna częściej pracuje i tak, no i ogólny hałas jest większy, ale wciąż dawało się to czasami odczuć. Dopiero na drogach szybkiego ruchu efekt ten zanikał. Zdecydowanie się na hybrydowego Juke'a oznacza też wyższą cenę i różnica pomiędzy wariantem 114-konnym z automatem i hybrydą to 15 200 zł, zatem nie mało. Samochód występuje też w wersji z manualną 6-biegową przekładnią i wtedy cenę obniżyć można kolejne 8000 zł, no ale traci się także wtedy wygodę, jaką daje brak myślenia o zmianie biegów. Cenę testowanego Nissana zróżnicować można także poziomami wyposażenia i w cenniku można wyodrębnić wyraźny podział, to znaczy dwie bazowe odmiany, Acenta i N-Connecta są bardziej przyziemne dla osób, które chcą wydać mniej i tutaj polecam bardziej N-Connectę, gdzie dopłaca się co prawda 6500 zł, ale dochodzi chociażby automatyczna klimatyzacja, dostęp bezkluczykowy, czujniki parkowania czy skóra na kierownicy, czyli rzeczy, za które warto długoterminowo dorzucić pieniądze. Później wyraźnie droższe są testowane N-Design i Tecna i tam już dostaje się bogate wyposażenie i N-Design idzie, zgodnie z nazwą zresztą, mocniej w stronę stylistyki i pozwala na wybór różnych kombinacji kolorystycznych i alkantary, a Tecna stawia na bardziej przyziemne, użytkowe wyposażenie. Wciąż jednak N-Design można do jej poziomu doposażyć, chociażby wybierając pakiet z kamerami 360 stopni czy trybem półautonomicznej jazdy i tak stało się w przypadku egzemplarza testowego i skonfigurowany maksymalnie kosztował on 157 660 zł. Jednym z dodatków jest też audio firmy Bose, w którym dostaje się głośniki wbudowane w zagłówki przednich foteli. Można sterować efektem przestrzenności i chociaż wrażenia nie są jakieś diametralnie inne od samochodów po prostu z głośnikami z tyłu, to jednak, zwłaszcza głośniej puszczając muzykę, efekt otoczenia dźwiękiem jest odczuwalny i całkiem fajny. Zostając bardziej na ziemi, Juke'a można mieć w wersji N-Connecta z układem hybrydowym za około 135 000 zł albo za 1974 zł netto lub 2429 zł brutto miesięcznie w wynajmie długoterminowym i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV, czyli firma Carlis Polska i wtedy wynajem jest na 4 lata, roczny limit kilometrów to 20 000 i w cenie są przeglądy i części eksploatacyjne. Widzowie kanału mogą mieć też darmowe podstawienie auta pod wskazany adres, wystarczy w uwagach do zamówienia wpisać kod Wahacz Free. Działa on na wszystkie auta na Carlis Polska, też te w leasingu operacyjnym. Link wraz z instrukcją wrzuciłem w opisie filmu. We wnętrzu Juke'a również dostrzec można nawiązania do poprzedniej generacji, chociażby w postaci pierścienia na tunelu środkowym wokół dźwigni zmiany biegów, co w połączeniu chociażby z nawiewami i ogólnym kształtem deski rozdzielczej sprawia, że nie jest tu nudno i osoby poszukujące bardziej stylowego crossovera powinny być w testowanym modelu zadowolone też po zajęciu miejsca w kabinie. N-Design jest jedyną wersją, w której mogą znaleźć się różne kolory w kabinie, czerwone albo białe wstawki. Testowany egzemplarz miał jednak najbardziej ponury czarny wariant, ale niejako na tarcie łez. Mamy też tutaj duże alkantary, co i tak robi bardzo pozytywne wrażenie estetyczne przed pasażerem chociażby. Trochę wyżej na podszybie mamy miękkie, wysokiej jakości tworzywo, to też wypada ok. Materiał twardy jest w najwyższych partiach drzwi i on wygląda gorzej niż ten na desce, tak bardziej plastikowo błyszcząco, ale wciąż nie ma jakiejś złej jakości. Na podłokietnikach na drzwiach mamy miękkie wykończenie, również alkantarą w niższych częściach kokpitu. Mamy twarde materiały, tak jak na drzwiach, nie najgorszej jakości. Alkantara jest też na podłokietniku tym środkowym, trochę z tej fortepianowej czerni, ale nie na tyle, żeby przeszkadzało, tym bardziej, że tutaj znowu mamy fragment z alkantarą. Jeśli chodzi o detale, precyzję ich wykonania, sposób działania, nie mam żadnych zastrzeżeń do tego. Jeśli chodzi o spasowanie, to ten ekran, jak się go tak poszarpie, trochę tam trzeszczy, a tylko podczas takich manewrów, podczas jazdy już nie, więc ogólnie jakość wykonania stoi tutaj na dobrym poziomie, a doposażenie w alkantarę znacznie poprawia wrażenia.
Na kierownicy Juke'a z prawej strony znajdują się przyciski głównie do sterowania aktywnym tempomatem. Mamy także obsługę telefonu. Z lewej strony z kolei steruje się komputerem na zegarach, a także systemem audio. Brakuje tutaj co najwyżej przycisku do wyciszania źródła dźwięku, no ale można to łatwo zrobić pokrętłem, więc nie jest to wielki problem. A poza tym rozmieszczenie przycisków jest bardzo intuicyjne. Komputer pokładowy od mojej ostatniej styczności z testowanym modelem zyskał obsługę języka polskiego, co było dotychczas mocno zawstydzającym brakiem w tym oprogramowaniu. Teraz zostało to już naprawione, więc należą się pochwały dla Nissana, no ale też trochę nagana, że dopiero teraz to się stało. Jeśli chodzi o to, jak wyglądają kategorie, to jest wszystko logicznie pogrupowane, czy to informacje o jeździe, informacje z nawigacji, systemu audio, czy też systemu bezpieczeństwa. Mamy też tutaj dużo rzeczy związanych z działaniem samochodu, które można sobie ustawić i to też jest ok, jeśli chodzi o rozmieszczenie i kategorie, jakie zostały tutaj utworzone, aby to wszystko sobie tutaj obsługiwać. Jedyny problem może być w tym, że ten komputer, pomimo tego, że jest dosyć szeroki, to wciąż ma dla siebie zbyt mało miejsca i niektóre komunikaty są mało czytelne, bo jeszcze się nie przywijają, tylko są po prostu poucinane różne wyrazy. W lewej tarczy zestawu wskaźników śledzić można stopień naładowania akumulatorów, a także to, jak układ reaguje na nasze wciskanie gazu i hamulca. Przez specyfikę napędu nie ma tutaj jednak na tym wskaźniku dokładniejszego punktu, po przekroczeniu którego zawsze wejdzie się w tryb spalinowy. System inforozrywki w testowanym modelu nie ma najnowszego oprogramowania stosowanego w Nissanach, tylko jeszcze jego poprzednie wcielenie, co skutkuje chociażby tym, że mamy możliwość personalizacji zawartości ekranów domowych i to jest ok. Nie ok jest to, że widgety mają do siebie bardzo niewiele miejsca, zwłaszcza na mapie to widać, że są ogromne ramki, niewykorzystana przestrzeń, a sama mapa jest tylko na małym wycinku ekranu. Jeśli chodzi o inne takie główne kategorie, no to tutaj wszystko jest ok. Jeszcze mamy belkę na dole, która co prawda zabiera trochę miejsca, no ale jest wygodna, aby się pomiędzy nimi sprawnie przełączać i takie podstawowe zastosowania, właśnie system audio, sterowanie nawigacją, tego typu sprawy nie stanowią problemu, więc chociaż ten system nie jest zbyt nowoczesny, też ekran nie wygląda zbyt okazale, jeśli chodzi o swoją jakość i widać w nim już taką dosyć niską rozdzielczość i kontrast, to ogólnie jest to rozwiązanie wygodne w takim normalnym użytkowaniu. Szkoda tylko, że Android Auto i Apple CarPlay można połączyć wyłącznie przewodowo. Jeszcze w ramach ciekawostki wspomnę, że dzięki wciskalnemu prawemu pokrętłu oraz przyciskowi wstecz wiele rzeczy można ogarnąć w tym systemie bez korzystania z warstwy dotykowej, chociażby nawigacja po ekranach domowych, czy też zmiana ustawień. To wszystko można robić tym pokrętłem. Osobiście z tego nie korzystałem, no ale części osób może się to przydać i fakt zostaje, że w dzisiejszych czasach taki dodatkowy sposób obsługi jest praktycznie niespotykany. Pod ekranem mamy w pełni fizyczny i bardzo wygodny panel klimatyzacji. Jeszcze niżej znajdują się złącza, jest USB oraz 12V. Kolejne USB jest z tyłu, oba są w standardzie A. Ich ilość sprawia, że nie ma w tym obszarze dramatu, no ale też nie ma czym się tutaj Nissan chwalić. Względem mojego ostatniego kontaktu z Juke'iem zmienił się w nim kształt pilota. Jest on teraz większy, ale ponieważ konstrukcja ta wciąż jest lekka oraz cienka, to i tak ok wypada w kieszeni. Mamy zastosowany w większości tutaj wysokiej jakości, czarny, chropowaty plastik. Przyjemne są też srebrne dekoracyjne wstawki. Juke nie ma jakiejś długiej, mocno pochylonej frontowej szyby, co skutkuje też niezbyt długim podszybiem. Maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Na początku jest ona taka podwyższona, później opada. To wszystko sprawia, że wyczucie przednich krańców nadwozia nie jest to jakieś specjalnie trudne, no ale też nie jest jakieś super łatwe. Ta designerskość, powiedzmy, nadwozia ma swoją cenę. Widoczność na boki jest dobra. Z tyłu poprzekątnej mamy masywny słupek. Tylna szyba jest sporych rozmiarów, jest umiarkowanie wysoko poprowadzona. Opada, za nią znajduje się jeszcze troszeczkę nadwozia. Kamery w systemie 360 stopni oferują rozsądnie kontrolowaną perspektywę, bez na przykład przekłamań odległości. Jest też kilka widoków, poza takim standardowym z lotu ptaka można skupić się na prawym przednim nadkolu, co przy niektórych manewrach, na przykład wjeżdżaniu w jakieś miejsce parkingowe przodem, może się przydać. Jeśli chodzi o jakość, to nie mamy tutaj wysokiej rozdzielczości i jest ona dosyć kiepska, ale nie utrudniająca użytkowania.
Przez napompowaną bryłę Juke sprawia wrażenie auta większego niż faktycznie, bo jego wymiary to 421 cm długości i 180 cm szerokości i powodują one, że finalnie i tak sprawnie można tym autem manewrować. Jego układ kierowniczy nie jest jednak typowo miejski, bo przy niskich prędkościach kierownica nie stawia zbyt dużego oporu, ale jednak jadąc szybciej dostajemy w nim wyraźny już opór stawiany przez kierownicę nawet na zwykłych ustawieniach. Do tego dochodzi też dobra precyzja bez przesadnie opóźnionych reakcji i chociaż testowany Nissan nie jest modelem o sportowym stylu prowadzenia, to ma przyjemnie zestrojony i dopracowany układ kierowniczy. W podobnym klimacie zaprojektowane zostało zawieszenie, które jest dosyć sprężyste i 19-calowe felgi wersji N-Design nie poprawiają sytuacji, jeśli chodzi o neutralizowanie nierówności, ale tutaj też moim zdaniem odpowiedni balans i poziom wygody jest zachowany i wystarczy, myśląc o tym samochodzie, po prostu zdać sobie sprawę, że nie jest to typowy kanapowóz. Osobiście wolę zestrojenie Juke'a niż niektórych crossoverów, które mają po prostu dowieść do celu i nie wzbudzać przy tym żadnych emocji, więc podejście Nissana postrzegam jako plus. Dekoracyjne oświetlenie wnętrza w Juke'u występuje od wersji N-Design. Jest ono na drzwiach, a także na tunelu środkowym, gdzie szczególnie efektownie wygląda pierścień wokół dźwigni zmiany biegów. Co ciekawe, gdy testowałem ten model z silnikiem zwykłym 1.0 DIGT, to te dekoracyjne elementy były pomarańczowe, tak jak przyciski i przełączniki, a w hybrydzie są one białe, nie można sterować kolorystyką pomarańcz i biel, bo biały kolor można spotkać również na zegarach. Moim zdaniem dobrze się tutaj komponują. Też czytelność jest ok, takiego doboru barw, więc całość wypada pozytywnie. Negatywem jest to, że na drzwiach sterownik szyby kierowcy doczekał się swojego źródła światła, reszta już nie. Przednie światła testowanego Nissana z ciekawym kształtem na dole i ostrym paskiem na górze wyglądają naprawdę dobrze. Szkoda, że w tej części nadwozia mamy niepasujące do reszty żarówkowe kierunkowskazy. W bocznych lusterkach LEDy już za to są. Z tyłu znaleźć je można w światłach pozycyjnych, w kierunkowskazach znowu nie, co kłóci się z bardziej nastawionym na efektowny styl projektem nadwozia. Na szczęście te palące się non-stop światła wypadają moim zdaniem bez zarzutu, z wyjątkiem podświetlenia tablicy rejestracyjnej, gdzie też siedzą żarówki. Światła LED w testowanym modelu umieszczone zostały w soczewkach i oferują one naprawdę dobrą, poziomą precyzję odcinania strefy jasnej od ciemnej, co też przekłada się na dobry zasięg, gdy odpalone są mijania. Szkoda tylko, że nie oferują one żadnych adaptacyjnych funkcji, ale jak na zwykłe statyczne LEDy nie mam do nich zarzutów. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki rozsądny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową jest gorzej, co nie oznacza, że jest źle, ponieważ nawet mocniej się prostując, od podsufitki dzieli mi jeszcze taki niewielki, ale wykluczający jakiś kontakt zapas miejsca. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa Juke'a nie została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Pojemność bagażnika hybrydowego Juke'a to 354 litry, o 68 litrów mniej niż w wariancie tylko spalinowych. Dostajemy tutaj dosyć wysoki próg załadunkowy, umiarkowanych rozmiarów otwór, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy haczyki bardziej na jakieś siatki mocujące bagaż, a nie torby z zakupami i to by było na tyle. Pod podłogą w testowanym egzemplarzu znalazło się dojazdowe koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu po złożeniu drugiego rzędu siedzeń to 1237 litrów. Dostaje się wtedy prawie płaską podłogę, uskok na linii oparć jest bardzo niewielki. Podsumowując, hybrydowej wersji Nissana Juke przez cenę i też charakterystykę trudno jest moim zdaniem wyjść obronną ręką ze starcia z silnikiem 1.0 DIGT 114 koni połączonym z automatyczną skrzynią biegów i osobiście po testach obu układów napędowych zdecydowałbym się w tym modelu na zwykłą benzynę. Ale poza tym Juke to moim zdaniem bardzo udany crossover, bo mamy w nim efektowną stylistykę, dostaje się też prostą obsługę i udane właściwości jezdne i dzięki tym cechom to auto naprawdę szybko można polubić. I to wszystko, co przygotowałem o hybrydowym Juke'u. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam Carlis, Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!